Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego belgijskie monety rodzą się w Holandii? To brzmi jak początek żartu, ale to czysta numizmatyczna rzeczywistość. Spójrzcie na tę 20-centówkę. Na pierwszy rzut oka zwykły pieniądz, który mógłby wypaść wam z portfela podczas wakacji w Brukseli. Ale kiedy przyjrzymy się jej bliżej, pod lupą, odkrywamy historię o królewskiej abdykacji, unijnym prawie i technologii, która sprawia, że osoby niewidome rozpoznają ją jednym dotknięciem. To nie jest tylko miedź i aluminium. To mały światek wielkich zmian w sercu Europy. Zostańcie ze mną, bo zaraz pokażę wam detale, których 99% ludzi nigdy nie zauważa, trzymając tę monetę w dłoni. Mamy przed sobą 20-centówkę z 2023 roku. Pochodzi z Belgii, ale i tu zaczynają się ciekawostki, należy do trzeciej serii narodowej tego kraju. Dlaczego trzeciej? Bo Belgowie musieli dwukrotnie zmieniać projekt swoich monet, by nadążyć za historią i surowymi wytycznymi Komisji Europejskiej. Ten konkretny egzemplarz reprezentuje erę króla Filipa I, który wstąpił na tron w 2014 roku. To moneta obiegowa, wybita w stopie zwanym Nordic Gold i choć nazwa brzmi dumnie, złota w niej nie znajdziecie ani grama. Mamy tu do czynienia z rocznikiem świeżym, niemal prosto z mennicy w Utrechcie, choć noszącym już pierwsze znamiona rynkowej walki. Porozmawiajmy o konkretach, bo to one cieszą oko kolekcjonera. Moneta waży dokładnie 5,74 grama i ma średnicę nieco ponad 22 mm. Ale to co najciekawsze, kryje się na jej rancie. Widzicie te charakterystyczne 7 wcięć? W numizmatyce nazywamy to hiszpańskim kwiatem. To nie jest zabieg artystyczny, to genialna inżynieria dostępności. Dzięki temu kształtowi wyjęcie właściwego nominału z kieszeni po ciemku jest banalnie proste. Jeśli chodzi o nakład, w 2023 roku wypuszczono ich aż 17 milionów sztuk. Dużo? Tak, to typowy koń roboczy gospodarki. Ale znalezienie egzemplarza w idealnym stanie, bez tych wszystkich mikrorys, o które tak łatwo w obiegu, to już zupełnie inna bajka. Materiał jest odporny na korozję, ale miękki, co sprawia, że każda rysa opowiada o transakcji, w której brała udział. Przyjrzyjcie się teraz awersowi. Widzimy tu profil króla Filipa I. Spogląda w prawo, spokojny, dostojny. Obok, pod królewską koroną, widnieje monogram FP od imienia Filipe. Zwróćcie uwagę na te maleńkie symbole przy dacie. To one zdradzają tajemnicę pochodzenia monety. Widzimy tam gwiazdę oraz kolbę Erlenmeyera, znak komisarza monet Giovanni van de Velde. Rewers to klasyka projektu Luca Luixa, tego samego człowieka, który zaprojektował wspólne strony wszystkich monet euro. Mamy tu mapę Europy bez granic, symbol jedności oraz 12 gwiazd, które zdają się wirować wokół nominału. Mimo że ta moneta nosi ślady łalki w portfelu, te drobne rysy i przytarcia na włosach króla, wciąż widać w niej to precyzyjne cięcie stempla i kunszt projektanta, który musiał zmieścić całą symbolikę państwową na tak małej powierzchni. No i teraz uwaga, obiecana zagadka belgijsko-holenderska. Wiedzieliście, że od 2018 roku Belgia nie bije już własnych monet? Tak, królewska mennica Belgii zamknęła swoje prasy, a produkcję zlecono sąsiadom, Holendrom. Dlatego na belgijskiej monecie znajdziecie znaki mennicy w Utrechcie, czyli charakterystyczną laskę Merkurego. To fascynujący przykład tego, jak w nowoczesnej Europie granice zacierają się nawet w tak prestiżowej dziedzinie jak mennictwo. Ta moneta to też symbol zmiany pokoleniowej. Wcześniej przez lata Belgowie patrzyli na twarz króla Alberta II, ale po jego abdykacji, zgodnie z unijnymi przepisami, wizerunek musiał zostać odświeżony. Każda taka zmiana na monecie to jak kropka nad i w podręczniku historii. Patrzymy na kawałek metalu, który mówi: stare odeszło, nadeszło nowe. To niesamowite, jak polityka i prawo Brukseli wpływają na to, co ląduje w naszej dłoni przy zakupie chleba.
A wy zwracacie uwagę na to, czyje popiersie widnieje na waszych drobnych, gdy płacicie w sklepie. Czy może te 20 centów to dla was po prostu reszta, której nie warto oglądać? Czy szukacie w portfelu tych rzadszych odmian z innych krajów? Czy może moneta to dla was tylko narzędzie płatnicze? Dajcie znać w komentarzu, czy kolekcjonujecie euro według roczników, czy może szukacie tylko tych najrzadszych błędów menniczych. Jestem bardzo ciekawy, czy wśród moich widzów są osoby, które potrafią po samym dotyku, dzięki hiszpańskiemu kwiatowi, rozpoznać ten konkretny nominał. Dziś dziękuję za tę wspólną podróż. Każda moneta to brama do przeszłości, a te 20 centów z 2023 roku są tego najlepszym przykładem. Jeśli lubisz połączenie danych technicznych, historii i symboli, zostań z nami na dłużej. W kolejnych odcinkach zajrzymy do monet, które pod lupą odkrywają mistrzostwo projektantów i opowieści o swoich epokach. Twój komentarz napędza algorytm i pomaga nam docierać do kolejnych pasjonatów. Jeśli chcecie odkrywać świat numizmatyki razem z nami, subskrybujcie nasz kanał i zostawcie polubienie. Mały gest, wielkie znaczenie.